Siema, minęło trochę czasu od ostatniego filmu z moim buildem, więc czas na update. Pokażę wam, jak wygląda teraz moja postać, jak wykraftowałem na nią itemy i całą resztę ważnych informacji. Zapraszam do oglądania. 70% oglądających nie subskrybuje jeszcze mojego kanału, więc jeśli podobają ci się moje materiały, to zostaw subka. Dzięki. W tle możecie zobaczyć randomową mapę T17 w moim wykonaniu. Nie zwracajcie uwagi, że breache są na mapie, po prostu miałem jeszcze drzewko z mojej strategii na levelowanie i to dlatego. Jak widzicie, idzie to całkiem sprawnie, a świeżo wbiłem 100 level i zamontowałem dopiero jeden Large Cluster Jewel. Mamy tutaj jeszcze masę upgrade'ów do zrobienia, ale i tak jest już bardzo soczyście. Damage w bossa jest już ok, ale będziemy jeszcze nad tym pracować. Myślę, że spokojnie w najbliższych dniach podwoimy, a nawet potroimy aktualny DPS. Ja, korzystając jeszcze z okazji, chciałem zaprosić was na mój kanał Twitch, gdzie codziennie odbywają się streamy z PoE, oraz zapraszam na Discord dla widzów, do którego link znajdziecie w przypiętym komentarzu pod filmem. W poprzednim filmie nie wspomniałem wam o Panteonie, więc wspomnę o nim teraz. Generalnie, jeżeli nie mamy full immuna na elementy, to używamy oczywiście Brain Kinga. Tutaj musimy sobie ulepszyć, żeby mieć Avoida na Frozen. A jak już mamy Avoid na elementy, to ja używam właśnie Soul of Lunaris. Daje nam to całkiem fajne survey. A jeśli chodzi o mały, to Soul of Shakari. Po prostu, żeby zmniejszyć chaos damage taken, troszkę więcej być w stanie przyjąć chaosa, tym bardziej, że chaos jeszcze mam dosyć niski, więc tutaj Shakari fajnie siedzi i Lunaris. Ok, omówimy sobie teraz mój sprzęt i powiem wam, jak co skraftowałem. Jeśli chodzi o Claw'a, Claw'a sobie kupiłem z Lightning Damage'em sfrakturowanym, tier 1, i wrzucałem w niego Deafening Essence of Hatred, czyli te esencje na Colda. I robiłem to tak długo, aż wszedł tier 1 Attack Speed. Zazwyczaj to wchodzi z jednym dodatkowym modem, tak statystycznie, więc musimy wtedy wrzucić jednego Annulmenta. I jeśli tym Annulmentem nam ściągnie ten modzik jeden, którego nie chcemy, no to wtedy benchem dokrawcamy Can have up to 3 crafted modifiers. I do tego 2 crafty atrybuty łączone z krytem i hits can't be evaded. I Claw jest cały zrobiony. Później jeszcze Horticrafting Station wrzucamy tutaj tego moda, że elemental damage za każde 2% quality. I tyle. I tak zrobiłem Claw'a. Jeśli chodzi o tarczę, to kupiłem sobie tarczę Armor Evasion ze sfrakturowanym Dexterity i wrzucałem tutaj esencję na bloka. Tak długo, aż wszedł jakiś fajny life. Do tego chciałem właśnie jakieś LRS-y i wolny mod, żeby skrafcić sobie Avoida, bo 25% właśnie Avoida potrzebowałem na tarczy, żeby osiągnąć 100% Avoida, na ailmentów oczywiście, i zaraz wam pokażę, jak to dalej osiągałem, ale lećmy po kolei itemami. Jeśli chodzi o hełm, to kupujemy Blizzard Crowna, ponieważ mam w Implicicie sporo Flat Colda i Pena Colda, i tutaj sobie wrzucamy esencję na Dexa. Mi akurat tutaj farciarsko weszło, bo wszedł dosyć fajny hub, do tego duży cold i spory chaos. I najlepszym craftem tutaj też właśnie z crafting bencha będzie +1 do AOE gemów. I wkładamy sobie tu nasze aury, żeby jeszcze zwiększyć level tych aur. Jeśli chodzi o Brazdoma, to Brazdoma po prostu kupujemy 5% do rezów, jak najwyższy armor. Tutaj będę chciał też robić upgrade, bo ta baza, jak widzicie, jest dosyć słaba. Tutaj do 848 bazowego armora się roluje, ja mam 766, plus procentowy mam 364, a może być do 400, także tutaj możemy nawet z 5 koła armora wyciągać, więc to jest kolejny też upgrade, który można zrobić, taki defensywny. Jeśli chodzi o amulet, no to oczywiście używamy Omni. Omni chcemy jak najwięcej procent mieć, ja tam chyba w drugi czy trzeci dzień ligi kupiłem taką 24. Ogólnie możemy 25% na spokojnie kupować, chyba że macie trochę mniej waluty, to jakieś tam 24-23% na początek będzie spoko. I Implicit oczywiście sobie blestorbujemy do 16 atrybutów i oprócz tego jeszcze wrzucamy katalisty na all atrybuty. Ja mam tu 20%, właśnie chcemy to zmaksować, bo wtedy mamy 19 atrybutów, a nie 16, a to zawsze coś. I jeśli chodzi o Anoint, to tutaj wrzucamy sobie Utmost Might, czyli plus 40 do siły i plus 8% do siły, to są też kolejne atrybuty, to jest bardzo fajny Anoint. Jeśli chodzi o ringi, to oba ringi kupowałem ze sfrakturowanym atrybutem. Tutaj akurat Strengthem tier 1, a tutaj Intem tier 1. Z tym, że polecam kupować albo właśnie Strengtha tier 1 sfrakturowanego, albo Dexa, ponieważ
Dexa mamy procentowego z paska, tutaj mamy procentową siłę, więc ten int akurat jest tutaj do zmiany, nie? Najlepiej flat sobie kupić właśnie albo strengtha, albo inta. I ja to crafciłem w ten sposób, że tego ringa z intem wrzucałem esencję na Dexa, tą najlepszą właśnie esencję na Dexterity, tak długo, aż weszło coś fajnego. Ten ring jest ogólnie też już do wymiany, możemy spokojnie zrobić lepszy. Ring, on był fajny na początek, bo miał właśnie tego Dexa zgwarantowanego z esencji, plus wszedł hub, plus wszedł jakiś flat damage i jeszcze mogłem tutaj dokrafcić non-channeling skille i to bym polecał wam na jednym z ringów zrobić, czyli właśnie non-channeling skille minus do mana kosztu, ponieważ będzie ciężko nam po prostu z maną, więc przynajmniej na jednym ringu chcemy takiego crafta. Jeśli chodzi o drugi ring, to tu już wszedł lepszy, takie chcemy endgame'owo docelowo mieć oba ringi, czyli triple attribute, 3 atrybuty, do tego jakieś najlepiej flaty, jak najwięcej flat damage'y, no i jakiś life, nie? Generalnie baza ringa to najlepiej jakby był ring na 25% elemental damage'u, no to jest najlepsza baza, ewentualnie na kryta może być, nie? No chyba, że właśnie brakuje wam rezów czy coś, to możecie na rezy, ale tak najlepszy to jest opal ring po prostu, jeśli chodzi o bazę. Rękawiczki. Jeśli chodzi o rękawiczki, to tutaj sobie łatałem nimi rezy, hub, jakiś atak speed dokrafcony, jakieś flaty. Tutaj no też chcemy wyciągać jak najwięcej damage'u, z tym, że jeśli chodzi o rękawiczki, o buty, tutaj też w przyszłości będziemy zmieniać, ponieważ chcielibyśmy sobie jeszcze w itemach w miarę gdzie się da upchnąć trochę supresa, żeby zdjąć później z drzewka chociażby te 4 tutaj supresy, może gdzieś jeszcze indziej i tutaj wepchnąć kolejny large cluster jewel z tymi mediumami, żeby znowu kolejne takie tutaj, taką odnogę klasterową sobie zrobić, ale to w przyszłości, to jeszcze na to przyjdzie czas, na razie tak jak jest dobrze. Także takie rękawiczki wam polecam, jakieś rezy właśnie, jakieś flat damage, jakiś life i teraz bardzo ważna rzecz co do rękawiczek. Pamiętajcie, żeby wrzucać sobie tutaj, jak możemy wrzucać Searing Exarcha i Eater of Worlds, to żeby mieć ten Rage on Hit. To jest bardzo fajna rzecz mieć tego Rage'a on Hit, bo wtedy dorzucamy sobie jeszcze Berserk skilla, na bossy doklikujemy Berserka właśnie jak już mamy Rage'a nabitego i naprawdę to nam zwiększa mocno damage. Także to jest fajna rzecz, żeby mieć na rękawiczkach. Jeśli chodzi o pasek, to kupujemy pasek syntezisowany z implicitem na Dexterity. I ja go crafciłem w ten sposób, że wrzucałem właśnie esencję na Dexa i oprócz tego wszedł mi Strength, wszedł mi Chaos Res i Hub. Tutaj naprawdę bardzo ładny slump był tą esencją, bardzo ładnie to siadło. No i do tego oczywiście dokraftowany na stole Elemental Damage of Attacks dla dodatkowego damage'u. I taki pasek jest naprawdę spoko. Jeśli chodzi o buty, to buty u mnie wyglądają tak. I teraz ważna opcja. Tutaj jak widzicie mam podwójne ailmenty. Jeśli chcemy mieć właśnie 100% imina na ailmenty na tym buildzie, to robimy to, możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo właśnie w butach, osiągając to, wrzucając tutaj mod z Eater of Worlds, plus w explicicie avoid ailmenty, najlepiej crafcone esencją, tak jak u mnie, do 35%. Albo możemy kupić syntezisowaną tarczę, która w implicicie będzie miała syntezizowane właśnie avoid na elementy do 25%, plus 25%, tak jak tutaj w explicicie, to jest łącznie 50% na tarczy i wtedy nie musimy tutaj wrzucać Eater of Worlds moda na avoid elementy, możemy wrzucić coś innego, ewentualnie nie musimy mieć tego w explicicie na butach. No i jeśli chodzi o to, jak ja skrafciłem te buty, to kupiłem takie butki właśnie ze sfrakturowanym dexem i wrzucałem esencję na ailmenty, na avoid elementów. I tutaj jak widzicie siadło mi jeszcze dodatkowo siadł mi hub, siadł mi jakiś armor evasion. Ogólnie te buty, no jak na buty mają naprawdę dużo armora i evasion, to jest na pewno plusem. No i oprócz tego skrawciłem sobie jeszcze atrybuty, bo wiadomo dla nas atrybuty to jest po pierwsze penetracja rezów, po drugie all rezy, także na pewno to jest fajna rzecz, żeby na butkach sobie mieć. Flaszki. Jeśli chodzi o flaszki, to wiele osób zapomina właśnie, że jest to bardzo ważny aspekt każdego buildu. I na naszej live flaszce chcemy mieć immunity na Bleeding i na Corrupted Blooda. Ja do tego noszę jeszcze flaszkę na Onslaught i w każdej z tych niebieskich flaszek chcemy mieć mody na Gain Charge na krycie i do tego jakieś fajne kolejne mody. Ja tutaj mam na przykład na Armor 54%. Jade Flaska, bardzo ładna, tutaj mi siadła, taka warta jest ze 2 Diviny.
Znowu tier 1 charge nakrycie i tier 1 evasion. Później mamy flaszkę na armor, też charge nakrycie armor i flaszka nakryta i jeszcze nie skrawcona. Muszę tutaj właśnie skrawcić charge na krycie i kryt. I takie flaszki są jak najbardziej w porządku. Jeśli chodzi o gemy na naszym głównym skillu, to tutaj, jak widzicie, używam Forka, Nightblade'a, Inspiration, Trinity, Venom Gyre i Elemental Damage with Attacks. Chcemy mieć je oczywiście na 20 levelach i 20 quality, to wiadomo jest podstawa. No wiadomo, że później 21 levele też warto mieć, ale na razie tak wystarczy. I później jeszcze zamieniamy sobie Forka na Awakened Fork i Elemental Damage with Attacks na Awakened Elemental Damage with Attacks, ale w to już trzeba zainwestować w walutę. To jest też następna rzecz, którą ja będę robił i wam też polecam, jak walutę macie. I jeśli się zastanawiacie, dlaczego mam +1 do tutaj Global Modifiers w Support Gemach, to dlatego, że teraz w tej lidze wyszły te nowe runecrafty i dodałem sobie tutaj na masterkę +1 do All Non-Exceptional Support Gemów, +1 do jakby levela. Non-Exceptional Support Gemy to są takie supporty, które nie są Awakened i możemy to sobie kupić tutaj u Faustusa. Non-Exceptional to kosztuje w tej chwili 650 chaosów, trzeba dać w tym momencie. Na odwrót to jest 500, no to coś koło 500 pewnie można kupić za 500 chaosów. W jednym z moich klasterów znajduje się bardzo ważny jewel, jest to Immutable Force. Nie musicie kupować takiego dużego rola, wystarczy, że taki na przykład z 900% kupicie, bo jak widzicie taki wysoki roll to jest 6 divine'ów w tej chwili, ale taki 900 to już jest 1,5 divine'a. I ten jewel sprawia, że mamy tak wysokie stun and block recovery, że praktycznie nie odczuwamy stanów, czyli nie mamy immuna na stany, ale one jakby nie istniały dla nas, nie? Więc fajnie jest tego Immutable Force'a mieć. Oprócz tego zamontowałem jeszcze The Interrogation. Ten jewel jest naprawdę tani, a daje nam bardzo fajny bonus, bo zamiast Ignite'a, Chilla i Freeza narzucamy Scorcha, Brittle i Sapa. I teraz tak, Scorch zmniejsza rezy do nawet 30%, bazując na fire damage'u, jaki zadał nasz hit na 4 sekundy. Brittle daje nam plus 6% crit chance'a flat, więc to też jest bardzo fajna opcja damage'owo. A Sap zmniejsza damage nawet do 20% przeciwnika, który jest sapowany, bazując na lightning damage'u. My używamy oczywiście i fire, i cold, i lightning, więc tutaj dla nas to jest bardzo fajny jewel. Jest tani, więc tanio możemy sobie fajny boost zrobić. Dzięki za oglądanie. Jeśli film ci się spodobał, może zostawić jakąś łapkę w górę i komentarz do zasięgów i widzimy się na kolejnych filmach i streamkach. Siema!